Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematyka DIY, przeróbki rowerów. Ostatnio trafił mi się na YouTubie filmik z kanału Mirosław Bieniasz, gdzie został podjęty temat przeróbki rowerów 26-calowych MTB i dawania im drugiego życia. No i tam padło takie stwierdzenie, że w tych rowerach z hamulcami V-brake pivoty są dostosowane do jednego rozmiaru koła. No i to jest oczywiście prawdziwe. Tam jak założymy hamulce, chcemy ustawić klocki hamulcowe, no to one pasują tylko pod koła 26 cali. I tam później jest kontynuacja, że żeby przerobić taką ramę na koła 28, no to trzeba założyć tam, zrobić adaptery albo dospawać do hamulców tarczowych. No tutaj to już jest na szczęście o wiele łatwiejsze, bo istnieje specjalny adapter pod hamulce V-brake. Ten filmik oczywiście zlinkuję u góry po prawej. Nie chodzi mi tutaj o żadne hejtowanie, bo tam jest dużo fajnych też pomysłów później. A też mechanik rowerowy nie musi się przecież znać na jakichś druciarskich rozwiązaniach z AliExpressu. Także zachęcam również do obejrzenia tamtego filmiku. Akurat tak się składa, że miałem zestaw takich adapterów w domu, więc oczywiście postanowiłem sobie przerobić jeden z rowerów z 26 cali na 28 cali. No wiem, że wersja z Kogarbuj miała być ostateczna, no ale w sumie tak sobie pomyślałem, że już nigdy takiego słowa na tym kanale nie użyję, bo mam za dużo pomysłów, a za mało miejsca na rowery, żeby powiedzieć, że coś jest wersją ostateczną. Montaż tych adapterów jest bajecznie prosty, bo je wciskamy po prostu w miejsce, w które byśmy instalowali normalnie klocek hamulcowy, przykręcamy jedną śrubę i mamy adapter gotowy. Za jedną parę takich adapterów trzeba zapłacić około 25 zł, więc na oba koła wyjdzie nam około 50 zł. No do tego trzeba doliczyć koła. No taki zestaw używanych kół to myślę, że za 100 zł można kupić. No możemy też mieć oczywiście z innego rowerów takie koła 28-calowe. No i chyba najlepiej tu będą pasowały koła od rowerów trekkingowych, no bo rowery gravelowe no to chyba są wszystkie dostosowane pod hamulce tarczowe. Wiadomo też, że jeśli wsadzimy większe koła, no to zmniejszy nam się prześwit dostępny na opony. Ja koniecznie chciałem do tego mojego roweru wsadzić opony oryginalne, które miałem w crossie Eskerze, obor Saturn Ring. No i w końcu mi się to udało po małych modyfikacjach roweru. Z tyłu musiałem zeszlifować sobie takie inserty, które umożliwiały montaż bagażnika tutaj z tej strony, albo błotnika w sumie. No i tutaj z tyłu w ramię, też w tym miejscu łącznika. Te prześwity i tak są dosyć małe, tam nie wiem, ze 2-3 mm, także no ten rower się nadaje raczej na takie letnie dobre warunki jak są dzisiaj. A może warto jeszcze dodać, że normalnie przy kołach 26 miałem tutaj opony 2,2 cala z tyłu i 2,3 cala z przodu, a teraz tutaj siedzą opony 28 na 38C. Natomiast z przodu było tutaj dużo więcej rzeźbienia. Wydawało mi się, że jeśli z tyłu te opony jakoś tam się w miarę dało upchać, no to nie będzie raczej większego problemu. Natomiast z przodu było tutaj trochę więcej rzeźbienia, bo też chciałem te 38 tutaj wstawić do przodu i do tyłu, żeby były takie same w całym rowerze. Tutaj tam takie przybitki z tym, jaki jest prześwit na różnych oponach. Najpierw opony 30 mm
i 35 mm to są Schwalbe CX Comp, obydwa rozmiary. No i jak widać, one bez żadnych adapterów, bez żadnych kombinacji tam sobie spokojnie dały radę. Natomiast te Saturn Ringi nie dość, że są szersze, bo są oczywiście 38, no to tutaj jeszcze mają taką wystającą kosteczkę, więc no tutaj trzeba mieć większy zapas i były potrzebne kombinacje. Żeby mi to zadziałało, wydrukowałem sobie na drukarce 3D takie podkładki tutaj pod szybkozamykacz. Teraz je pokażę na przebitce. No i musiałem troszkę zeszlifować. Tutaj jest taki ogranicznik jakby do szybkozamykacza. Musiałem go trochę zeszlifować z jednej i z drugiej strony. No ale jak widać, on i tak dosyć mocno wchodzi. Większość powierzchni tego szybkozamykacza trzyma się tutaj w tej osi. Ja wiem, że to jest niezłe druciarstwo i być może to jest nieco niebezpieczne, ale na razie tam przejechałem 60 km i wszystko śmiga, że tak powiem, więc na razie to tak zostaje, ale będę myślał też nad jakimś bardziej sensownym rozwiązaniem. Znalazłem takie rozwiązanie na jednym z filmików użytkownika Trybo, który oczywiście podlinkuję u góry po prawej. On tam sobie dofrezował taki adapter do 26-calowego widelca, żeby pasowało 28-calowe koło. No i to oczywiście na pewno jest dużo mocniejsze niż takie moje podkładki wydrukowane na drukarce 3D. No i będę myślał właśnie nad czymś takim. No nie, żebym miał na tym rowerze nie wiadomo ile jeździć, no bo tak jak już wspominałem w poprzednim filmiku, będę tego roweru raczej używał do przewożenia paczek latem. No a zimą, no to wtedy będzie działał jako główny rower w ciężkich warunkach. Oczywiście nie namawiam do takiego druciarstwa jak ja tutaj zrobiłem z przodu, no bo tak jak mówię, nie wiem czy to jest bezpieczne, pewnie nie, ale no mówię, jak na razie to działa. Z tyłu tam wyszlifowanie tych insertów do bagażnika, no to myślę, że to jest jeszcze dosyć bezpieczne. A po co w sumie taki rower? No tak sobie myślałem o tych rowerach, flatbarach gravelowych. No i tak szczerze mówiąc, no to chyba by było najlepsze rozwiązanie dla takich niedzielnych rowerzystów. No bo tak naprawdę po co komuś, kto jedzie sobie tam powiedzmy 20, 30 czy tam 50 km w tygodniu, albo tam w ogóle kilka razy w miesiącu tylko na rower wyjeżdża, no po co mu jakaś amortyzacja, opona, nie wiem, dwucalowa czy tam 2 cala nawet i 100 mm skoku. Takie flatbar gravele, no to jest naprawdę dobre rozwiązanie moim zdaniem. Także jak widać, w łatwy sposób z starego roweru górskiego 26-calowego możemy sobie zrobić albo flatbar gravela, no albo jakiś rower fitnessowy, którym będziemy sobie mogli dość szybko poruszać się po mieście. I to wszystko wyjdzie tanim kosztem, no bo adaptery powiedzmy 50 zł, zestaw kół 100, do tego jeszcze powiedzmy opony też drugą stówkę, bo te oborlingi chodzą gdzieś po 50 zł, no czyli gdzieś w 250 zł się zamykamy i mamy rower, który możemy sobie śmigać po mieście. Jeśli nam wejdą jakieś opony gravelowe, no to nawet po jakichś ścieżkach leśnych, takich jak tutaj mam, spokojnie sobie daję radę na tych 38. Może jeszcze tylko wspomnę, że ja w mojej przeróbce wzorowałem się na Marinie DSX, no i też sobie wrzuciłem trochę szerszą kierownicę, żeby była ona bardziej w stronę nowoczesnych standardów. Tutaj mam kierownicę o szerokości 60 mm, 66 cm. Także myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Dajcie znać, czy ktoś próbował sobie taką konwersję już robić, jak Wam to wyszło, jak Wam to działa, jaki macie prześwit na opony, na czym jeździcie przy takich konwersjach. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.